Influencerzy i influencerki generowane przez AI, czyli sztuczną inteligencję, zyskują coraz większą popularność. Można na nie trafić już praktycznie na każdym medium społecznościowym i co ciekawe, jest już naprawdę bardzo trudno rozróżnić, albo w zasadzie staje się to niemożliwe do rozpoznania, czy jest to realna osoba, czy też wygenerowana właśnie przez sztuczną inteligencję. W tym wideo chcę Ci pokazać właśnie, jak zrobić to krok po kroku i według mnie platforma, którą chcę Ci dzisiaj pokazać, jest jednym albo nawet najprostszym sposobem na stworzenie właśnie takiej postaci. Dlaczego? Zazwyczaj zależnie od poziomu zaawansowania, dokładności tego, co chcemy stworzyć, może być wymagany jakiś dodatkowy sprzęt, dodatkowe inne oprogramowanie, jakieś specjalne, szczególne umiejętności zastosowania jakiegoś sprzętu, a następnie musimy stworzyć taką postać, czyli najpierw mieć pomysł, wybrać jej kolor oczu, wszystkie inne elementy, no i potem zacząć tworzyć te grafiki. Tutaj mamy o tyle łatwiej, że w zasadzie wszystko to możemy stworzyć w jednym miejscu, po prostu zmieniając parametry, a co najlepsze, później możemy od razu też generować na tej podstawie wideo. Dobra, zaczynajmy, wskakujemy najpierw na stronę. Link do niej oczywiście umieszczę Tobie także w opisie. Zacznijmy jednak najpierw od poznania cennika na tej stronie, jak to tutaj się wszystko kształtuje. Więc wskakujemy sobie tutaj na cennik i zobacz, w wersji darmowej, bo oczywiście możesz przetestować sobie tą aplikację całkowicie za darmo. Limit kredytów 80 na dzień. Myślę, że nawet pierwszego dnia będziesz w stanie, wykorzystując większość tych kredytów, przetestować praktycznie wszystkie funkcje, które dzisiaj sobie też tutaj omówimy, ale co fajne, on jest tutaj limitem dziennym. Tak więc przy małej chęci rozwijania tego konta możesz sobie wykorzystać z tego darmowego limitu. Niestety prawdopodobnie gdzieś tu też jest to napisane, że będzie tutaj, no niestety towarzyszył nam znak wodny, co znacząco tutaj sprawi, że jednak każdy będzie wiedział, że to jest wygenerowane przez AI, a nie realna postać. No i plus znak wodny troszeczkę też tutaj będzie szpecił nasze grafiki, czy też wideo. Ale fajnie, widzimy tutaj, że plan płatny zaczyna się już od $5, co jest w sumie bardzo niską ceną, bo to jest 20 zł i mamy w tym momencie 5000 kredytów na miesiąc. Tutaj 30 dni razy 80 kredytów, no to znacząco na pewno jest ich tutaj mniej. Kolejny plan $15 i tak dalej. Spokojnie możesz się z tym zapoznać, zobaczyć, jak to tutaj wygląda, klikając właśnie na przykład tutaj u góry upgrade i po prostu wtedy zobaczysz wszystkie punkty, cały cennik, jak to wygląda, jak to się kształtuje. Obok tutaj widzimy, wiadomo, balans swojego konta, ile nam jeszcze pozostało kredytów. Ja dzisiaj właśnie rozpoczynam tutaj nowy dzień, tak więc limit balans wynosi 80 w tym momencie. Dobra, zacznijmy tworzyć naszego tutaj bohatera, więc klikamy sobie ten wielki przycisk, który będzie widoczny tu na koncie. Zalogować, zarejestrować się tutaj możesz, podając, wiadomo, standardowo adres e-mail albo poprzez konto Google czy też Discord. I tutaj, co możemy zrobić podczas tworzenia postaci? Możemy wgrać już tutaj swoje jakieś zdjęcie, tak więc jeżeli masz już wygenerowaną gdzieś tam swoją influencerkę czy influencera AI w jakiejś innej aplikacji, na przykład Leonardo, Ideogram czy jakimś innym modelu, na przykład Flux, który teraz jest niezwykle popularny, to możesz wrzucić tutaj swoje zdjęcie, znaczy to wygenerowane zdjęcie i na tej podstawie coś tam dalej tworzyć, coś tam dalej działać. Model będzie tutaj się trenował. Ale co fajnie, możesz tutaj właśnie skorzystać z tej opcji, o której wspomniałem, czyli wygenerować w ogóle tą postać od zera, od początku i my właśnie sobie z tego teraz skorzystamy. Jest tutaj opcja random, czyli jeżeli nie masz pomysłu albo po prostu Ci się nie chce tego wymyślać, to klikasz sobie tutaj random, no i zobacz, w tym momencie wszystkie te parametry są tutaj ustawione losowo. Może, myślę, to też się znacząco przydać, jeśli chcesz od razu skoczyć na wyższą skalę i stworzyć sobie na przykład 5 czy 10 takich influencerek. Wiadomo, będzie to wymagało od Ciebie więcej pracy, więcej czasu, żeby to wszystko stworzyć, no ale z 10, no dużo większa szansa, że nie wiem, 3, 5 czy ileś jednak trafi w gust większości innych osób, mężczyzn na przykład, czy też kobiet, no, zależnie od tego, do kogo będzie to wszystko kierowane, no i zdobędzie, podbije rynek, podbije świat. Tak więc super, mamy tutaj zrobione losowo, powiedzmy tak, jeżeli chcesz to samodzielnie dostosować, oczywiście też możesz dalej tutaj zmieniając te parametry. No, pierwsze co wybieramy płeć, tutaj akurat są standardowe, czyli tylko mężczyzna i kobieta. Dalej mamy tutaj wiek, jaki chcemy mieć postaci, czyli 28 lat, wysoki wiek, można oczywiście go sobie tutaj zmienić. Minimalny wiek, który tutaj jest, to jest 18, myślę, że spoko, no bo wiadomo, pełnoletność, tutaj fajnie, żeby ta postać miała, żeby tutaj nie wchodzić w żadne dziwne inne tematy, poniżej 18 roku życia. No i dalej musimy wybrać sobie tutaj country, tak, czyli pochodzenie. To będzie miało wpływ prawdopodobnie później także na inne elementy wyglądu tej postaci.
No więc można sobie wybrać na przykład Amerykanin, czy jakieś inną, tych postaci jest naprawdę ich bardzo dużo. My sobie znajdziemy na przykład tutaj Polska, więc szukamy tutaj pod P, Polish, ok. Dobra, super. I mamy Polskę i teraz wybieramy kolejne miejsce, czyli właśnie musimy podać jej kraj drugi. Czyli podejrzewam, że w tym momencie wybieramy powiedzmy sobie rodziców, tak? Czyli na tej zasadzie tak można było myślę sobie to wyobrazić, czyli wiadomo, jeżeli mama jest z Polski, tata jest powiedzmy z Senegalu, no to kolor skóry nie będzie tutaj w żadną z tych stron, będzie powiedzmy takim miksem, tak? Więc tutaj w przypadku tego możemy sobie tutaj też to tak stworzyć. Ja powiedzmy, że tutaj sobie dodam, no nie wiem, niech to będzie Brazylia może, tak? Coś w tym stylu i wybierzmy sobie, albo Amerykanin, może Amerykanin będzie tutaj najlepiej. Ok, dalej wybieramy sobie kolor oczu. Kolor oczu, czy chcemy mieć domyślnie są tutaj, domyślnie wylosowane przed chwilą, żeby były zielone. Możemy sobie tutaj wybrać naprawdę bardzo dużo różnych kolorów oczu. Szczerze mówiąc nie wiedziałem, że jest tyle. Myślałem, że jest tylko tak zwane czarne, brązowe, zielone i niebieskie. A się okazuje, że możemy też sobie dostosować jakieś odcienie, no, na przykład tutaj szary czy czerwony, no ale czerwony czy fioletowy, no to chyba jest już jakiś taki nietypowy o chromosomie, tak, czyli jedno oko jest niebieskie, drugie chyba zielone albo czarne, w każdym razie będzie dziwnie. No więc wybieramy sobie jaki chcemy tutaj kolor, nie będzie powiedzmy, że ten niebieski, który był domyślnie jest spoko i przepraszam, zielony był domyślnie, więc zielony jest spoko, zostawmy go w tym miejscu i lecimy dalej do kolejnych ustawień. Dalej mamy hairstyle, czyli fryzurę, jaką chcemy, aby była dla naszej postaci. Tak? No wiadomo, musimy sobie tutaj to wszystko dobrać. Jeśli nie wiesz, co to znaczy po angielsku, bo no niestety wszystko to działa po angielsku, to możesz sobie łatwo przetłumaczyć tą stronę, korzystając właśnie na przykład z wtyczki Tłumacz Google. Taką wtyczkę możesz sobie zainstalować i ona będzie dostępna gdzieś tutaj na pasku, jeśli korzystasz z Chroma. Przy okazji zerknij na film 10 wtyczek do przeglądarki Chrome, które ja polecam, ja używam i mogą zwiększyć znacząco Twoją także produktywność. A jeżeli korzystasz na przykład z Safari, to tu domyślnie jest taka ikonka, która umożliwia tłumaczenie. Kiedy w nią klikniemy, no to zaproponuje nam tłumaczenie. Ja nie będę teraz klikał, bo automatycznie można się tutaj wszystko odświeżyć i wszystkie ustawienia będziemy przechodzili od początku. Tak więc zostawmy tutaj te ustawienia, że zostawiamy sobie ten kolor, fryzurę taką, jaka jest powiedzmy i lecimy do kolejnej tutaj opcji. Kolejny mamy kolor włosów, tak? Wybraliśmy już fryzurę, wybieramy teraz kolor, powiedzmy, że no nie będzie tutaj na przykład jakiś no może standardowo zróbmy blond albo black, niech będzie czarny kolor, wybierzemy. I kolejna opcja, która nam tutaj została, mamy tutaj kształt twarzy. Tak, tutaj oczywiście też warto sobie to przetłumaczyć, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, no powiedzmy w skrócie to jest taka nie wiem, długa twarz, tak, czy zaokrąglona, czy coś innego w tym stylu. Ja proponuję tutaj, ja sobie akurat tutaj użyję powiedzmy tej w kształcie litery V, czyli prawdopodobnie z taką też wyraźniejszą żuchwą. Ok. Mamy już w zasadzie chyba wszystkie elementy w tym momencie wybrane, a nie, tak, no bo zostaną jeszcze tutaj broda i inne elementy, no ale przez to, że wybraliśmy kobietę, to prawdopodobnie tego nie możemy sobie tutaj dopasować, co w sumie jest ok opcją, a nie, można zaznaczyć brodę, tylko ona jest na szaro, nie wiem czemu. Kobieta z brodą... Mniejsza już tam nie róbmy tego, nie wchodźmy w te tematy, żeby YouTube się tutaj nie obraził i robimy generuj. Czekamy chwilkę, a zaraz nasza postać powinna zostać stworzona. Myślę, że stosunkowo szybko to trwa. No zobacz, mamy już tutaj 7%, 11%. Dobra, przyspieszmy ten proces, wrócimy tutaj za moment, jak wszystko będzie gotowe. Ok, nasza postać jest już gotowa. Mamy tutaj pierwsze wyniki. Trochę mroczne to zdjęcie wyszło, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. No ale to już będzie dalej. Chodziło tylko tutaj wyłącznie o osiągnięcie naszego celu, naszego kształtu. Więc mamy tutaj czarne włosy, ten styl, który miał być, wszystko się zgadza. Czy skóra inne tego typu rzeczy się zgadzają, ciężko powiedzieć, bo no, zdjęcie jest, tak jak widzisz, w różnych takich odcieniach. Niestety mamy tutaj to logo wodne, tak, znak wodny, o którym wspomniałem, no ale powiedzmy, że na potrzeby tutaj tego filmu będziemy mogli sobie dalej z tego zrobić. I dalej możemy oczywiście tutaj sobie to generować. Jeżeli nam się to nie spodobało, możemy jeszcze raz kliknąć tutaj generuj, jeżeli uważamy, że coś jest nie tak. I poczekać, zobaczyć jakiś inny efekt, który nas zadowoli. Powiedzmy, że zmienimy sobie tutaj właśnie, powiedzmy, kształt twarzy. Zmienimy sobie to na przykład na
diament. Ciekawe, jaki to będzie kształt twarzy, diamentowy. I kraj wybieramy Polska i OK, no selection, OK, nie będzie, czyli bez wyboru. Zobaczymy, czy tak się da kliknąć i robimy generuj. Dobra, udało się, czyli będziemy mieli tylko Polkę, bez żadnych tutaj miksów, żadnego mieszania. Czekamy kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na wyniki. Super, więc mamy nasze nowe efekty. Moim zdaniem wygląda to znacznie lepiej, więc pozostańmy tutaj przy tych założeniach, przy tych efektach, więc robimy sobie tutaj ten przycisk i zapisujemy to, co nam tutaj z tego powstało. I teraz tak, musimy oczywiście sobie nazwać nasz model. Proponuję tutaj najlepiej to zrobić właśnie wpisując nazwę naszej influencerki, tak, żeby później, czy influencera AI, żeby później łatwo nam było się tutaj w tym połapać, czyli nazwać go 1, 2, 3, 5, tylko właśnie na przykład, no nie wiem, Julia, Kasia, Andrea czy Steve, zależnie od tego, jak go chcesz tam nazwać, tak? Powiedzmy, że ja go sobie tutaj nazwę, na przykład Julia 01, na przykład coś w tym stylu, tak? Albo po kolorze włosów, może, no to już zależy od Ciebie, jak chcesz sobie to nazywać. Opis, tak, żebyś wiedział, co to jest za model, czym się wyróżnia, tak? Bo wiadomo, jeżeli stwierdziłeś, że wszystkie modelki chcesz, aby się nazywały Julia, a wszyscy mężczyźni nazywają Jan, Paweł, czy coś w tym stylu, no to możesz sobie oczywiście tak nazwać, a w opisie dajesz więcej szczegółów, tak? Może, nie wiem, grupę docelową, do kogo ma to docierać, albo jej charakter, czy jego charakter, tego właśnie influencera AI. Tak, czyli warto wtedy stworzyć jakiś taki charakter, żeby ta postać nie była taką niejaką postacią, którą po prostu wrzucasz zdjęcia, ale żeby miała swój styl, tak, czyli że na przykład, no nie wiem, agresywnie imprezuje, ostro się bawi, chodzi w wyzywających strojach, albo w drugą stronę, czyli właśnie chodzi raczej w sportowych strojach, albo w takich dużych, zaluźnych, no i ma 20 lat, 15, 30, 15 nie może być, 20, 55, no i tak dalej, wiadomo, są różne osoby, różne upodobania, różne gusty, tak, i robimy tutaj stwórz tą postać i lecimy dalej. Dobra, mamy tutaj ładnie już to wszystko tutaj stworzone. Tutaj oczywiście to logo, które tutaj widzisz, to też jest jedna z moich wcześniejszych influencerek AI, więc to nie jest żadna prawdziwa postać. Tak, ja mam tutaj konto akurat na nią stworzone. I dobra, i teraz cała zabawa, na czym polega, jak to wszystko tutaj stworzyć. Możemy tak widzieć, tworzyć sobie tutaj obrazki, możemy tworzyć wideo, możemy robić wideo face swap w tym samym miejscu, tak? Face swap, czyli zamiana twarzy. Właśnie na przykład, kiedy znajdziesz sobie jakiś wiralowy filmik, jakiejś postaci, która nie wiem, tańczy, śpiewa, czy robi coś, co chcesz, żeby właśnie twoja postać robiła, to może właśnie użyć tutaj tej opcji face swap, wrzucasz tutaj tamto wideo, wybierasz swoją postać, swój model, a następnie na tej podstawie jest podmieniona twarz, no i wtedy może właśnie po prostu dodać sobie to wideo. Oczywiście wiadomo, są tutaj prawa autorskie i inne tego typu aspekty, ale to nie jest poradnik, jeśli chodzi o prawo, tylko o możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu właśnie influencerów, influencerek AI. No więc jak to prawnie ugryźć, to musisz się już dowiedzieć w innym miejscu, albo po prostu przeczytać też regulamin. Dobra, image face swap. Podobnie jak wideo, zamieniamy twarz, ale akurat na obrazkach. Jeśli nie chcesz zamieniać, tylko tworzyć właśnie jakieś swoje oryginalne treści, to możesz oczywiście je również robić tutaj właśnie generując jakieś tutaj obrazy. Tak widzisz, pierwsze mamy już odjęte za wygenerowanie naszej postaci. Odjęło nam tutaj, jak dobrze liczy na szybko, 24 kredyty, bo zostało nam 56. Więc 24 kredyty dość sporo za stworzenie postaci, biorąc pod uwagę, że za zdjęcie bierze się mniej, 2 razy wygenerowałem, czyli 12 jest za wygenerowanie jednej postaci. Dobra, aby stworzyć swoje zdjęcia tej influencerki, tutaj mamy właśnie zakładkę, między innymi właśnie image, czyli obrazki, i tutaj wybieramy sobie opcję tą tutaj generowania build your own, tak? Czyli stwórz swój własny. To jeżeli możemy skompletować set, ale my na początku tutaj skorzystamy z tworzenia swojego własnego. Musimy oczywiście na początku wybrać tutaj styl, jaki nam odpowiada. Tutaj jest dużo takich właśnie mało realistycznych stylów, dlatego szukamy czegoś bardziej pasującego do nas. Tu mamy na przykład całkiem dobrą opcję. Ona wygląda, myślę, że dosyć realistycznie. Albo ta tutaj. OK. Możemy wybrać tylko jedną opcję. Więc wybierzmy sobie, powiedzmy, to. Tak, albo tutaj w jakimś metrze, czy jakimś innym miejscu. Powiedzmy, że zostajemy przy tej tutaj pozycji. I co dalej? Dalej musimy tutaj wybrać sobie kolejną zakładkę. Na przykład mamy
umiejscowienie, możemy powiedzieć, tak? Czyli gdzie to ma być, na przykład, czy ma być to tak jak wybraliśmy sobie przy kole, czy właśnie na jakimś metrze, czy innym miejscu. Tu w tych kategoriach możesz sobie w łatwy sposób po prostu przełączać się, aby szybciej znaleźć to, co chcesz, tak? Wiek postaci, tutaj robimy young, tak? No bo jest stosunkowo bardzo, bardzo młoda ta postać. I styl wybieramy, tak? Czy ma być to casual, czy ma być to garnitur, czy jakaś inna jeszcze opcja. Oczywiście widzisz, wszystko jest tutaj fajnie podpisane. No, powiedzmy, zróbmy sobie, żeby to była bluza. Dalej, jaka ma być pogoda? W łatwy sposób możemy sobie właśnie to wybrać. No nie wiem, niech to będzie na przykład tutaj, tak, słoneczny dzień. Tak jak widzisz, to wszystko jest tutaj naprawdę bardzo proste, bo zazwyczaj wszystko to trzeba skompletować w prompcie. I jeżeli nie robisz tego profesjonalnie albo już od dawna, no to możecie się zapomnieć, że zrobicie jakąś pogodę albo jakiś inny strój. Niecenzuralne jakieś te generatory mogą wtedy również zapomnieć o dodaniu stroju, co również może powodować różne dziwne sytuacje. Tutaj na końcu musimy przesunąć sobie swoją twarz, swoją miniaturkę. Mamy właśnie taki czerwony przycisk generuj. Klikamy go i za chwilkę powinny już być dostępne wyniki. OK. Widzisz, one wychodzą znacznie szybciej niż tworzenie tamtej postaci. Tu już mamy 15, 18, 20%, więc idzie to znacznie szybciej. Oczywiście w planie płatnym poszłoby to wiadomo jeszcze szybciej, no ale myślę, że ten efekt tutaj i tak jest zadowalający. Oczywiście tutaj niżej masz podgląd do hashtagów, takich słów kluczowych, tak? Bo tak można powiedzieć, właśnie te obrazki są tutaj traktowane. Normalnie musisz stworzyć prompt, dać polecenie, tak? Czyli powiedzmy piękna kobieta, która spaceruje w czerwonej sukni po plaży w słoneczny dzień, w tle widać jachty i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tutaj tu wszystko wybierasz po prostu klikając tutaj w te obrazki, które Ci odpowiadają. A tutaj mamy oto zaraz nasze efekty powinny już być gotowe. Dobra, mamy dopiero 55%. O, już jest gotowe. Dobra, szybko tutaj skoczyło. No i zobacz, fajnie to wygląda. Według mnie jest tutaj utrzymany ten wygląd, co miał być utrzymany. Te postacie wyglądają naprawdę tutaj bardzo podobnie. Oczy są spoko, usta są spoko, tego co prawda nie mogliśmy tam ustawić, jaki ma być tego rozmiar, wielkość i tak dalej, ale myślę, że to można później sobie dostosować, ale według mnie ta twarz wygląda no fajnie, są różne miny robione, co też jest ciekawe, często w takich generatorach może to być problem, że zawsze jest ta postać tak centralnie na wprost. A tutaj jednak mamy takie no, bardziej zamyślone, bardziej gdzieś tam sobie coś patrzy, coś sobie robi, więc coś się tutaj też dzieje na tych zdjęciach. Mamy bluzę tak jak wszędzie miał być, bluza raz, bluza 2, bluza 3, bluza 4. W tle miało być koło, jak dobrze pamiętam, no gdzieś tam ono jest, są jakieś te barierki i tak dalej. Nie jest to identycznie tam to koło, co według mnie też jest fajne, bo powoduje, że to zdjęcie widać, że nie jest takie kopiuj wklej, czy po prostu właśnie użyte face swap, tylko gdzieś jest to realnie może stworzone. Z pewnością jest dużo miejsc na świecie, gdzie są po prostu jakieś takie tutaj płoty, barierki, inne tego typu elementy. No dobra, ale co możemy teraz z tym zrobić? Załóżmy, że mamy już wygenerowane nasze tutaj fotki i jak to dalej można tutaj działać. Możemy tutaj między innymi właśnie zrobić sobie tutaj podgląd. No, widzimy już teraz, ale możemy sobie zrobić podgląd, żeby widzieć to dokładnie, jak to tutaj wygląda. Możemy oczywiście sobie to zdjęcie również tutaj pobrać, klikając w download. Możemy je właśnie przetworzyć w wideo. Możemy wygenerować wideo, albo możemy je powiększyć, poprawić jakość i tak dalej. Poprawienie jakości pominę, domyślam się, że wiesz, jak to działa. Po prostu się w to klika i trzeba poczekać chwilkę na efekty. Chcę Ci jednak teraz pokazać, jakie daje możliwości właśnie tutaj generowanie wideo, więc wybierzmy sobie jedno z tych tutaj, które może być fajne. No niech będzie właśnie na przykład ta postać i robimy generuj wideo. Tu oczywiście dostaniemy informację, że tak, zostanie zużytych kilka kredytów i tak dalej. Robimy tak, generuj, OK, zużyjemy swoje kredyty, no i zostanie wygenerowane do nas wideo na podstawie tego zdjęcia, co też jest fajne. A więc to jest nasz efekt kilkusekundowego wideo. No, myślę, że jednak do idealnego wideo sporo mu tutaj brakuje. Wygląda to bardziej jako GIF, ale i tak myślę, że jest nieźle. W momencie, kiedy będziesz mieć 10 takich 2-3 sekundowych gifów, no to przy odpowiednim przycięciu, odpowiednim montażu myślę, że da się zrobić z tego ciekawy taki nie pokaz slajdów dynamiczny, a wręcz takie no fajne, zmontowane wideo, tak? Oczywiście trzeba mieć odpowiednią dużą ilość tego klipów i tak dalej. Trochę wiadomo będzie z tym pracy, ale i tak myślę, że znacząco takie coś ułatwia nam zadanie.
No, i to jest w zasadzie koniec funkcji, które mogę Ci na dziś pokazać, bo zobacz, limit kredytów już, w sensie pozostało tutaj tylko 8 kredytów, tak więc z 80 zużyliśmy tutaj już 72 na wygenerowanie influencerki, na ponowne je wygenerowanie, stworzenie 4 grafik i wygenerowanie wideo. Generalnie myślę, że jest to dobra opcja, no bo teraz widzisz, mamy 4 zdjęcia i jedno wideo. Jeżeli chcesz rozwijać dalej tą postać, no to wypadałoby zmienić trochę, wiadomo, scenerię, może strój, może coś tam, ale tak jak widzisz, jest to naprawdę bardzo proste w obsłudze. Na podstawie tego możesz sobie również generować wideo, więc później można z tego robić czy jakieś kompilacje, czy jakieś inne elementy. Myślę, że jest to stosunkowo bardzo proste narzędzie. Jeśli uważasz, że ono jest naprawdę bardzo proste, to daj mi znać w komentarzu. Wiesz, po prostu proste, a jeśli znasz inne, lepsze narzędzie do generowania influencerów AI, to daj znać również w komentarzu, podziel się opinią, podziel się nazwą tego narzędzia. Przy okazji zapraszam oczywiście do mojego kursu Okiełznaj AI, gdzie możesz odkryć więcej możliwości sztucznej inteligencji. To szkolenie jest szczególnie przeznaczone dla osób początkujących, tak więc jeśli dopiero zainteresował Cię temat tworzenia influencerek AI i tylko kojarzysz, że jest coś takiego jak ChatGPT, to w tym szkoleniu właśnie pokażę Ci, jak mieć więcej możliwości, więcej korzyści z ChatGPT, jak tworzyć własne czaty i wiele więcej innych możliwości. Tak więc do zobaczenia w kolejnym wideo lub kolejnej lekcji kursu. Cześć!